Witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj film taki trochę teoretyczno-praktyczny z dawką wiedzy w pewnym zakresie. Tu po ostatnich działaniach tak przyszło mi do głowy, że może podzielę się z Wami pewnymi rzeczami, które mogą się przydać w różnych momentach, czy to pomiarach, czy to projektowaniu urządzeń. Będę próbował się tutaj poruszyć te zagadnienia, o których zaraz powiem, w sposób taki prosty, bez pełnej teorii, wzorów, ewentualnie tych niezbędnych, tak aby to było zrozumiałe dla każdego, kto ma oczywiście jakąś podstawową wiedzę w tym temacie. Czym będę się zajmował i co Wam chcę przedstawić w tym dzisiejszym filmiku. Dzisiaj ogólnie tematem, tak hasłowo określając to, będzie ten wypisany tutaj czas propagacji. Co to jest? O tym za chwilę. I dlaczego to jest ważne, gdzie, kiedy. Już o tym mówię. Jak wiemy, we wszystkich dziedzinach życia wykorzystywana jest na różnych poziomach, w różnych miejscach techniki, nie tylko transmisja. Transmisja czegokolwiek. Danych, towarów, czyli ogólnie przesył. W tym wypadku ja chcę zająć się przesyłem sygnałów elektrycznych poprzez różne nośniki. Oczywiście możemy z tym się spotkać przy przesyłaniu światła poprzez światłowody, przesyłania sygnałów poprzez przewody koaksjalne, czyli koncentryczne. W przypadku tutaj transmisji radiowej, no dobrze wiemy, używamy tych przewodów do transmisji sygnałów RF, ale można również przesyłać zupełnie inne sygnały o innym charakterze. I oczywiście dotyczy to przesyłania czegokolwiek poprzez nośnik sygnału. W tym momencie najbardziej skupię się na nośnikach przesyłających sygnały elektryczne. Przeważnie jest to miedź, bo z tego wykonuje się większość tego typu elementów. Będę chciał pokazać, z jakimi rzeczami i zjawiskami możemy się spotkać, jak one są istotne, kiedy, na co wpływają. Czyli zachęcam do obejrzenia całości filmu. Przesyłanie danych, czy jakichkolwiek innych sygnałów poprzez linię transmisyjną. Tak, to w skrócie napisałem. Na wejście podajemy jakiś sygnał, na wyjściu ten sygnał otrzymujemy. Co to jest za linia? Dowolna. W tej chwili nie określam jaka, bo każdej linii transmisyjnej ten temat dotyczy. Tak jak powiedziałem, światłowód, przewód koaksjalny, miedziany, linie na PCB, na ścieżkach, które mamy na płytkach ścieżki. To wszystko to dotyczy. Każdy element, który przesyła jakiś sygnał, podlega tym zjawiskom. Podajemy na wejście jakiś sygnał, otrzymujemy na wyjściu ten sygnał. W zależności od jakości linii i tak dalej możemy otrzymać ten sygnał zupełnie w takim samym charakterze, jaki wszedł na wejściu. Jeżeli coś jest źle, możemy mieć zniekształcony. Ale zakładamy tutaj te parametry akurat idealne, czyli to, co dajemy na wejście, otrzymujemy na wyjściu. Ale jest pewien parametr, który zawsze wpłynie, nawet w linii idealnej. Dlaczego tu jest podany ten parametr prędkości? No pewnie już wiecie, C, prędkość światła w przybliżeniu 300 000 km, przepraszam, tak, na sekundę. Specjalnie to było, pewnie zauważyliście już wcześniej. Na sekundę, bo na godzinę to by była żadna prędkość. 300 000 km na sekundę. Z tą prędkością rozchodzi się światło, jak również fale elektromagnetyczne, no i też sygnały przesyłane poprzez, dla uproszczenia przyjmij przewód koncentryczny lub jakąkolwiek inną linię transmisyjną. Oczywiście w przybliżeniu, za tym zaraz o tym powiem więcej. No, prędkość wydaje się bardzo duża, 300 000 km na sekundę. No i przyjmijmy, że mamy jakiś przewód długości 1 metra. Co to jest? To jest praktycznie tutaj nic, można powiedzieć. Wydawałoby się, że długość przewodu nie ma znaczenia. I właśnie do tego zaraz będę chciał dojść i to jest głównym tematem tej mojej tutaj pogawędki. Czas propagacji. Czas propagacji, czyli czas, jaki upłynął od pojawienia się sygnału na początku, na wejściu linii,
do momentu, kiedy pojawił się na wyjściu. Czyli tu w jakimś momencie czasu sygnał się pojawił, na wyjściu pojawił się opóźniony o ten czas propagacji. Czyli już widzimy, że wszystkie sygnały, ponieważ prędkość rozchodzenia się tych sygnałów jest skończona, więc zawsze sygnał pojawi się później. Tak samo jak światło i każda inna tutaj rzecz z naszej dziedziny. Czyli te sygnały nie będą dokładnie w tym samym miejscu. No i tu już się nasuwa pytanie, czy to ma znaczenie. Ma znaczenie i o tym będę mówił na końcu. Najpierw zrobię parę doświadczeń, żeby Wam pokazać, czy jesteśmy w stanie zaobserwować te różnice, te czasy propagacji, te opóźnienia. No przecież to jest 300 000 km na sekundę. Jakie to ma znaczenie, jak będziemy mieli 1 metr przewodu? Dla tutaj określenia pewnych rzeczy i do przybliżenia już musimy zamienić sobie częstotliwość na czas. Jak wiemy, sygnał, załóżmy to sinusoidalny, no tak mi to troszeczkę nie wyszło, ale rysować nie potrafię. To jest okres tego sygnału i w zależności od częstotliwości, wiadomo, będzie się zmieniał, jest to odwrotność. I dla przykładu ten czas dla częstotliwości 1 Hz to jest 1 sekunda, jak wiecie. Dla częstotliwości 1 MHz to będzie 10 do minus 6, czyli 1 mikrosekunda i dla 1 GHz to będzie 1 razy 10 do minus 9, czyli 1 nanosekunda. Specjalnie przyjmuję taki rząd wielkości, żeby tutaj innych nie wstawiać, bo nie ma to na tą chwilę większego znaczenia. Tu już mamy pojęcie sekundy, mikrosekundy i nanosekundy. Przyda nam się to w dalszej części, kiedy będziemy eksperymentować tutaj z sygnałami. Dla osób tutaj typowo radiowych, czyli tych, którzy używają linie transmisyjne do na przykład podłączenia anteny, czy takie coś ma znaczenie? No to od razu powiem, że i tak, i nie. Bo jeżeli podłączamy radio do anteny, no w tym momencie specjalnie te opóźnienie, jakie by ono nie było, a jakie będzie, to zaraz zobaczycie, nie ma to większego znaczenia. Natomiast jeżeli robimy pewne konstrukcje anten, gdzie przewody koncentryczne wykorzystujemy już w innym celu niż tylko transmisji sygnału, to jak się okaże, ma to znaczenie, ale już podsumowanie tego będzie na końcu. Teraz przejdę do eksperymentu. Będzie za chwilę tutaj stanowisko, na którym coś tam zobaczycie i ja powiem, co i jak będę chciał mierzyć. I widzicie tu już ekran zupełnie inny. Na głównym ekranie jest oscyloskop. Na części okienkowej jest kawałek stanowiska, na którym właśnie będę te doświadczenie wykonywał. Na czym będzie polegało doświadczenie? Mam dwa przewody koncentryczne do podłączenia tutaj tego oto generatora, który chodzi w trybie synchronizacji, czyli na obydwu wyjściach jest identyczny sygnał. Możemy tylko ustawiać jeden generator. W tej chwili on pracuje jako jeden, czyli mamy dwa identyczne sygnały. Kable, dwa identyczne kable długości 1 metra mniej więcej i jeden kabel długości około 2 metrów w przybliżeniu. I co będę robił? Podłączę ten generator do stojącego obok oscyloskopu. Szybciutko. I zaobserwujemy sygnał. A więc prosta rzecz, tak? Sygnał jest ustawiony na częstotliwość 1 MHz, czego tutaj na ekranie niestety już nie widać. No i załączam dwa wyjścia. Trzeba ustawić oczywiście parametry. Widzicie, tutaj nie był ustawiony tak jak trzeba. Powinniśmy zobaczyć, invert on jest włączone.
powinniśmy zobaczyć dwa sygnały. No i widzimy na ekranie w tej chwili dwa sygnały, które są w fazie jeden obok drugiego. No i tak powinno być, tak? Dostarczyliśmy dwa sygnały o częstotliwości 1 MHz i widzimy je na, jeżeli wyłączę którykolwiek z nich, oczywiście z drugiego kanału w tej chwili nie jest synchronizowany, bo wyzwalanie następuje z kanału pierwszego. No i sygnały się pokrywają. No i wszystko jest pięknie. No i za chwilę będziemy działali dalej. Zaczynajmy nasz eksperyment. Już powiedziałem, są dwa sygnały, jeden nałożony na drugiego. Przesunięcie fazowe, opóźnienie między nimi jest mniej więcej 0, to co można odczytać. Oczywiście to jest niedokładność pomiaru, te skakanie wyników tutaj. No i cóż, jest to sygnał, tak jak powiedzieliśmy, 1 MHz, czyli sygnał, w którym długość okresu wynosi 1 mikrosekundy. No i teraz co zrobimy? Tak jak widzicie, połączone jest to kablami o długości 1 metr, czyli obydwa kanały są połączone dokładnie tym samym rodzajem kabla. I teraz zamienię jeden kabel na dłuższy, ten, który mówiłem tutaj, który mam 2-metrowy. Czy to coś zmieni? Czy my zauważymy jakąkolwiek różnicę? Pamiętajcie, 300 000 km na sekundę, a ja zmieniam tutaj kabel o 1 metr, czyli no praktycznie nic można powiedzieć. No i zobaczmy, czy to cokolwiek nam tutaj zmieni. Odpiąłem kabel, podpinam ten dłuższy, no i patrzmy na ekran. I co można powiedzieć? No można powiedzieć, że widać pewną różnicę. Wygląda na to, że ten sygnał w kolorze fioletowym, różowym, jak to tam kto woli, nie jestem kobietą, więc rozróżniam 3 kolory, troszeczkę się przesunął. Również widać na danych odnośnie fazy i przesunięcia, że te wartości też się zmieniły. To już nie jest w granicach 0, tylko tutaj w granicach 2 stopni, tutaj 4-5 nanosekundy. Czyli taka różnica wystąpiła. Czyli znaczy, że jakaś różnica jest i mimo, że jest to tylko 1 metr różnicy, to już to widzimy przy częstotliwości 1 MHz. To pomyślcie sobie o urządzeniach, które pracują na częstotliwościach na przykład 10 GHz. Jak taki metr długości kabla może wpłynąć na taki sygnał? No pewnie ogromnie. Dobrze, ja teraz zrobię coś takiego, będę zwiększał częstotliwość. Jesteśmy na częstotliwości 1. Tu oczywiście muszę zmienić postawę. Już te różnice widać większej. To jest 5 MHz. 10. Zobaczcie, już pięknie widać na oscyloskopie tą różnicę. To jest 10 MHz. I spójrzcie na wskazania pomiarowe. Przy 1 MHz mieliśmy tam wskazania, które skakały w okolicach 2 stopni, jeśli chodzi o fazę. Tutaj w okolicach 18, czyli o 10 razy więcej, mniej więcej. Tak jak powiedziałem, te wskazania nie są dokładnie. Natomiast przesunięcie cały czas jest w granicach 5 nanosekund. Idziemy dalej. Zróbmy 20 mega. No i tutaj fazę nie wiem czemu nie chce nam zmierzyć, już nie pokazuje. A przesunięcie cały czas jest w granicach 4,8-4,9 nanosekundy. Czyli przesunięcie to jest właśnie to opóźnienie, kiedy sygnał pojawia się później. I można się domyślić, że to przesunięcie będzie takie same, bo skoro prędkość rozchodzenia się w tym przewodzie jest jednakowa i nie zależy od częstotliwości, tak samo to przesunięcie będzie tutaj jednakowe. Wychodzi nam w przybliżeniu, rzućmy około 5 nanosekundy tutaj, że takie opóźnienie
mamy, czyli w przypadku sygnału 1 GHz, gdzie jeden okres to jest 1 nanosekunda, to już widzimy, że opóźnienie będzie o 5 pełnych okresów, czyli sygnał, który wychodzi z generatora, na końcu tego przewodu w stosunku, oczywiście tutaj mówimy metr do 2 metra, czyli na przewodzie 1-metrowym będzie opóźnione o 5 nanosekund, czyli o 5 cykli, tak to nazwijmy. No więc bardzo dużo. Teraz wrócę szybko na sygnał 1 MHz i zobaczmy zupełnie inny podgląd, czyli tak zwane krzywe Lissajous. Nie będę tutaj opowiadał, co to są krzywe Lissajous, to można sobie zobaczyć w internecie, być może zrobię o tym materiał, ale są fajnym takim elementem do obserwacji różnic między dwoma sygnałami, jeżeli chodzi o amplitudę, fazę, to fajnie to wtedy widać. I tutaj widzimy, że taka bardzo spłaszczona, skośna elipsa, nazwijmy to, czyli tutaj widzimy różnicę fazy między sygnałami. Zwiększa częstotliwość, bo jak pamiętacie, różnica fazy między sygnałami rosła ze wzrostem częstotliwości. Zobaczcie. W tej chwili to jest 29, 30. To idziemy prawie do pełnego kółka. 50 MHz. No jest prawie pełne kółko. Teraz zmieńmy na kabel 1-metrowy. No, widzimy, że tu też jest pewne przesunięcie nadal, które może wynikać z różnych innych powodów, ale zmniejszyło się mocno. Przy częstotliwości 1 MHz już jest praktycznie niewidoczne. 10 MHz, kabel 1-metrowy i teraz będzie kabel 2-metrowy. No muszę tu niestety ręcznie to przepinać. No różnica kolosalna między 1-metrowym a 2. Wróćmy do oscyloskopu. Wrócimy do kabla, żeby obydwa sygnały były takie same, bo chcę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz tutaj na szybko. W tej chwili sygnały są nałożone na siebie, zgodne, praktycznie w fazie. Przesunięcie jest niewielkie i mamy w oscyloskopie coś takiego, zobaczycie jak, nie wiem czy mi się uda, uda się, włączanie ograniczenia pasma, czyli po prostu filtr dolno-przepustowy. W tej chwili jest na full, a ja go włączę na kanale drugim. I co się stało? Stały się dwie rzeczy. Po pierwsze, troszeczkę spadł sygnał, chociaż nie powinien, bo jak widzicie pasmo zostało zmniejszone do 20 MHz, a dajemy sygnał 10 MHz, ale również nastąpiło przesunięcie sygnału. Teraz jest sygnał 5 MHz. Wyłączam. Są nałożone na siebie. Włączam. Są przesunięte. I to dosyć znacznie. Po prostu każdy układ, każdy obwód, każdy filtr wprowadza do systemu między innymi opóźnienie. Opóźnienie, a często w przypadku urządzeń radiowych, elementów typu właśnie filtry, RLC, określamy przesunięcie fazowe, bo tak jak widzicie właśnie na tym obrazku, na oscyloskopie, opóźnienie jest równoznaczne przesunięciu fazowemu. I przesunięcie fazowe zmienia się z częstotliwością, natomiast opóźnienie wynikające z prędkości rozchodzenia się sygnału w danym ośrodku zostanie takie samo, bo nie zależy ono od częstotliwości tego sygnału. I tutaj jak będę zwiększał częstotliwość, wyjdźmy z filtra, a teraz jesteśmy na kablach różnych, ale to już przed chwilą właśnie pokazywałem, że w miarę wzrostu częstotliwości zmienia się tylko i wyłącznie przesunięcie fazowe. No bo to normalne, że jeżeli jeden sygnał opóźnimy
względem drugiego, w zależności od częstotliwości przesunięcie fazowe będzie większe. No są to dwie wartości zależne od siebie. Przesuwamy początek tego sygnału w stosunku do drugiego sygnału, a więc tym samym w zależności od częstotliwości okres jest coraz mniejszy, więc i te przesunięcie będzie coraz większe. Mimo że jeżeli chodzi o czas, jest takie same. Może to trochę zagmatwane, ale jak spojrzycie na to normalnie i szybciutko przeliczycie, to zobaczycie, że zgadza się. Zmniejsza się czas okresu, to przy tym samym przy tym samym czasie propagacji przesunięcie będzie się zwiększało. No to jest normalna rzecz i tym samym różnica fazowa, czyli przesunięcie fazowe też będzie większe. To tyle, jeżeli chodzi o zaprezentowanie tego. Natomiast jakie ma to znaczenie w praktyce? Jeżeli mamy jeden sygnał, który chcemy mierzyć, to nie mamy odniesienia, to specjalnie znaczenia to nie ma. Mierzymy jeden sygnał, nie mamy odniesienia do niczego, nie ma żadnego problemu. Ale w przypadku, tak jak tutaj, kiedy mamy już dwa sygnały i te dwa sygnały są ze sobą w jakiś sposób skorelowane, chcemy zobaczyć różnicę między nimi, czy one są właśnie w fazie, czy nie. No więc coś takiego jak nawet przyrządy, którymi to podłączymy, nawet ustawienie parametrów urządzenia ma już ogromne znaczenie. W tym momencie musimy pamiętać o wielu czynnikach, aby te parametry i te pomiary miały sens, bo jeżeli ustawimy to źle, no to nie będą miały sensu. Jednym z takich parametrów, które można ustawić i bardzo często to się robi właśnie przy pomiarach sygnału, gdzie wszelkie opóźnienia wnoszone przez tor pomiarowy mają znaczenie, jest parametr DSQ, czyli tak jakby niwelacja przesunięcia. To jest prosty oscyloskop, więc dużo możliwości tu nie ma. Możemy sobie ten DSQ regulować w zakresie, jak widzicie, dosyć sporym, ale wystarczającym, żeby tutaj z powrotem te sygnały nałożyć. Nawet tu widzicie, wychodzi mniej więcej 4,7 nanosekundy. Te przesunięcie było potrzebne, żeby sygnały się pokryły, no może nawet troszkę więcej, 4,8 teraz ładniej wyglądają. Więc to jest bardzo istotny parametr, który można tutaj wykorzystywać w oscyloskopach. Trzeba o nim pamiętać i trzeba wiedzieć, jak to wykorzystywać. Zawsze dotyczy on pomiarów kilku sygnałów naraz. Teraz jeszcze tak trochę na szybko teorii, czy to, co nam tu wyszło, ma jakikolwiek sens. Nie będę brał teraz tutaj kalkulatora i liczył, po prostu jest strona, może mi się uda ją tutaj wrzucić, na której mamy kalkulator czasu propagacji w kablach koncentrycznych i ustawiłem sobie szybko długość kabla 1 metr, typ kabla RG58, no bo to jest mniej więcej kabel RG58, jakaś wersja, i opóźnienie w tym kablu, jakie powinno być dla długości 1 metra, wyszło nam z kalkulatora 5 nanosekund. Czyli te pomiary wszystko nam pięknie pokazują. Ta różnica 0,2 nanosekundy wynikać może z różnicy w kablu, jakości i tak dalej, bo trzeba o tym pamiętać i to już każdy radioamator powinien wiedzieć, zwłaszcza jak buduje anteny, czy stosuje kable jako przesuwniki fazowe na przykład, że prędkość rozchodzenia się sygnału, fali w ośrodkach innych niż na przykład powietrze, jeżeli chodzi tu o światło, nie wynosi dokładnie 300 000 km, a zależy od ośrodka, w którym to następuje, i mamy coś takiego jak współczynnik skrócenia kabla. I dla różnych kabli ten współczynnik skrócenia jest inny. Określa on, jak wolniej rozchodzi się fala, sygnał elektryczny w kablu, w zależności od tego kabla, żeby można było dokładnie pewne rzeczy obliczyć. I tak samo, jeżeli chodzi o metale, o wszelkie inne tego typu rzeczy, przy antenach na przykład ma to znaczenie.
I teraz takie zaraz podsumowanie, kiedy to wszystko ma znaczenie, kiedy o tym pamiętać i do czego to stosować. Widzieliście przed chwilą, że nawet metr kabla przy częstotliwości 1 MHz ma znaczenie i może nam ten sygnał przesunąć. I kiedy musimy o tym pamiętać? Musimy o tym pamiętać, tak jak wcześniej wspomniałem, kiedy mamy przynajmniej dwa sygnały, kiedy zależność między nimi jest istotna. W przypadku obecnej techniki cyfrowej, kiedy coś takiego ma znaczenie? No na przykład, jeżeli na jednej linii mamy sygnał clock, a na drugiej dane. I jeżeli jest to sygnał synchronizowany zegarem, prawda? No troszkę mi tu nie wyszło to narysowanie. To układ jest szczytywany, jeżeli chodzi o dane, w momencie na przykład opadającego zbocza. Dla przykładu oczywiście, bo tutaj nie określam żadnego standardu. I jeżeli sygnał clock będzie przesunięty, nie będzie zsynchronizowany z sygnałem danych, to będziemy mieli błędne odczyty na przykład. Co więcej, w przypadku komputerów to pięknie widać, gdzie mamy 64 bity na przykład magistrale, no więc tutaj na tej magistrali równoległej w tym momencie 64-bitowej jest istotne, żeby te wszystkie sygnały określające dany bajt, grupę bajtów w tym momencie 64-bitową, pojawiały się w tym samym momencie. No więc jak tutaj będzie opóźnienie inne niż w pozostałych, no to tu będziemy mieli z innego momentu dane, no więc to wszystko zgłupieje. Ci, którzy składali komputery, robili, no widzieli pewnie, że ścieżki czasami idą w taki dziwny sposób. No i czemu to służy? No właśnie temu, żeby na przykład wydłużyć czas przesyłu informacji na danej linii w stosunku do innych, żeby dokładnie w tym samym momencie te sygnały docierały. Komputery pracują na częstotliwościach gigaherców, no więc widzieliście już tam, że tam metr to jest ogromne znaczenie, 10 cm też ma znaczenie, bo to jest o pół okresu przesunięcie danych. Na te linie czasami mają więcej. Więc w takich wszystkich systemach to ma znaczenie. Gdzie to ma jeszcze znaczenie? Jeżeli korzystamy z urządzeń pomiarowych, które na przykład są synchronizowane w jakiś sposób między sobą, gdzie musimy tutaj odczytać jednakowe dane, synchronizowane są z jednego źródła, no i puszczamy te sygnały poprzez różne na przykład długości linii i mamy wtedy między tymi sygnałami przesunięcie fazowe i na przykład dla takich jakich pomiarów to przesunięcie fazowe na różnych urządzeniach będzie miało znaczenie. Bardziej tymi tematami te tematy są istotne w przypadku synchronizacji pracy urządzeń w różnych miejscach, w sieciach nadawczych wielostrefowych na przykład, gdzie urządzenia nadają na dokładnie tej samej częstotliwości. Pojawienie się danego sygnału jest bardzo istotne. Oczywiście no, tutaj już nie mamy rozprowadzania kabelkiem na przykład, tylko różnymi innymi drogami, ale pojawienie się sygnału na obydwu na przykład nadajnikach, czyli w wielkim uproszczeniu to mówię, no jest bardzo istotne. Co więcej, może ktoś się spotkał, może ktoś widział, produkowane są złącza SMA na przykład, nie tylko SMA oczywiście, w których jest możliwość regulacji przesunięcia fazowego, czyli niejako mówiąc opóźnienia w tym momencie rzędu na przykład do 180 stopni na częstotliwościach 18 GHz. To między innymi może służyć do synchronizowania sygnałów w pewnych układach. Także takie tematy są bardzo istotne we wszystkich pomiarach cyfrowych, analogowych, mniej może, ale wszędzie tam, no w analogowych też oczywiście, jeżeli musimy mieć zgodność fazową, gdzie mierzymy na przykład układy przesuwników o 90 stopni, wiadomo gdzie są stosowane na przykład, no to tam to wszystko musi mieć, tam to wszystko ma znaczenie, wszystko musi być odpowiednio przygotowane do pomiarów. Także temat wydał się prosty, że chodziło tylko o opóźnienie, natomiast z jakimi problemami możemy się później spotkać, no
to już tylko ci, którzy to używają, będą wiedzieli i zauważą. Ważne, aby o czymś takim pamiętać, że takie zjawisko ma znaczenie. W przypadku, jeżeli chodzi o zastosowania amatorskie, tutaj radiowe, kiedy wykorzystujemy zjawisko propagacji? No, kiedy stosujemy na przykład odcinki o określonej długości do przesunięcia fazy, na przykład o 90 stopni albo o 180, tak? Wszystko jest kwestia na przykład w układach antenowych, jeżeli chcemy synfazować kilka anten, no to wtedy na liniach o odpowiedniej długości coś takiego robimy. Tam jeszcze inne zjawiska też wchodzą, ale tak naprawdę najważniejsze jest te przesunięcie. Innym takim elementem, gdzie takie zjawisko też ma znaczenie, a bardzo rzadko, jak widzę, ktoś to wykorzystuje, są przyrządy VNA, gdzie wykonujemy pomiarów. Jeżeli mierzymy SWR, pasmo na przykład dla filtra jakiegoś dolnogórno, czy tam pasmowo-przepustowego, no to coś takiego specjalnego znaczenia nie ma. Natomiast wszędzie tam, gdzie chodzi o fazę, czy pomiar opóźnień, to już znaczenie jest i te rzeczy trzeba uwzględnić przy kalibracji. Bo dla przykładu, kiedy bierzemy, już wyciągam zwykłe VNA i skalibrujemy sobie do pomiaru S21, czyli pomiaru, nazwijmy to, przejścia, podłączymy dwa kable i do kabli podłączymy beczkę jakąś tam, a później te kable podłączamy do urządzenia, które mierzymy, no to w tym momencie pomijamy tą beczkę i tą długość dodatkową, którą ona nam wprowadziła. I różnica może być jakaś. Czy ta różnica będzie miała znaczenie, czy nie? Wszystko zależy od częstotliwości. Dla przykładu w parametrach, jeżeli byśmy kalibrowali urządzenie podając wszelkie parametry, a nie stosowali tak jakby założenie, że obciążenie 50 ohmów, czy złączka otwarta, czy zwarta, czy beczka są elementami idealnymi, a tak przeważnie się robi, to w tym momencie musimy dodatkowe parametry tych elementów wprowadzać. Tak? To jest w urządzeniach profesjonalnych, gdzie każde takie elementy kalibracyjne mają tabelę ze swoimi parametrami. Dla przykładu, dla takiej zwykłej beczki, którą byśmy tutaj sobie zastosowali, na przykład beczkę SMA, 2 razy żeńską, to przykładowe, na przykład opóźnienie wnoszone, które ma znaczenie dla pewnych pomiarów, to jest dla przykładu 3 pikosekundy. Takie na przykład posiadam tutaj. Oczywiście to łatwo, teoretycznie łatwo obliczyć, znając konstrukcję tego elementu i materiały wykorzystane. No, długość, współczynnik skrócenia, no i w tym momencie wiemy, jaka jest różnica, jakie jest wnoszone opóźnienie do układu. Także takie coś też ma znaczenie, dlatego pewnie jeżeli ktoś bardziej się zainteresował tematami VNA i kalibracji, zauważył, że elementy kalibracyjne mają też podane dużo innych parametrów, po prostu nie podpina się ich do gniazdka i się robi kalibracji, bo ta kalibracja w pewnych momentach no, mogłaby się nie nadawać. Do zastosowań amatorskich oczywiście nie ma to tutaj większego znaczenia, zwłaszcza przy tych częstotliwościach. Te błędy, jakie z tego mogą wynikać, przeważnie są pomijalne. Natomiast jak ktoś chce robić dokładniejsze jeszcze inne pomiary, no to już musi takie rzeczy uwzględniać, zdawać sobie sprawę, że takie coś występuje i jakie to ma wartości i kiedy może wpłynąć. Bo widzimy 3 pikosekundy, 1 mikrosekunda. No więc no, różnica jest tak znaczna, że w przypadku mierzenia sygnału o okresie 1 mikrosekundy opóźnienie 3 pikosekund praktycznie będzie niezauważalne i nie będzie miało znaczenia. To tyle chyba w tym teoretycznym temacie, no popartym lekkim doświadczeniem. Starałem się pokrótce opisać zjawisko dotyczące przesyłu sygnałów i czasu propagacji, jakie on ma znaczenie, na co może wpływać i że trzeba o tym pamiętać, zwłaszcza w jakich sytuacjach nie możemy o tym zapomnieć, bo każdy element te opóźnienie wprowadza. I przy pewnych pomiarach, które nam nie wychodzą,
gdzie coś jest nie tak. Może się okazać, że nie winne jest urządzenie, które mierzymy, a zestaw pomiarowy. Bo technika pomiarowa jest to trudna dziedzina i musimy wiedzieć, co i jak mierzyć. To tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że będzie to pierwszy film z takich cykli teoretycznych, w których chociaż odrobinę wiedzy będę chciał przekazać, a bardziej zachęcić Was do samodzielnego poznawania tutaj pewnych rzeczy. Ja rzucam taki, tak powiem, zarys pewnego tematu, zwracam uwagę na coś. Jak widzieliście, nie podawałem żadnych wzorów, jakiejś teorii, no bo to nie o to chodzi. Tu było pokazane na doświadczeniu i na paru rysunkach, że takie zjawisko ma miejsce, kiedy może wpłynąć i na co. I o tym powinniście mieć świadomość, jeżeli będziecie wykonywali pewnego rodzaju działania, czy to pomiarowe, czy konstrukcyjne, że o pewnych rzeczach z fizyki nie można po prostu zapomnieć. Zapraszam do komentowania, do zadawania pytań, jeżeli macie, poprzez Facebooka, Messengera, Instagrama, bo tam tylko się pojawiam. I oczywiście zachęcam do subskrybowania, wtedy nie ominą Was kolejne filmy, jak również zapraszam do oglądania kolejnych filmów z różnych dziedzin, jakie tutaj się na moim kanale pojawią. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.